Nazywam się Fryderyk Farosz, jestem prezesem grupy Veolia w Polsce, a to jest wywiad odwrócony. Dlaczego odwrócony? Bo tym razem to ja zadaję pytania dziennikarzom. W naszym studiu witam mojego gościa, Michała Niewiadomskiego z Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry, witam serdecznie. Będziemy rozmawiać o tym, jak osiągnąć neutralność klimatyczną, jak rozsądnie transformować energetykę i jaką przyszłość ma wodór. Panie Michale, zaczynamy. Jak według pana będzie wyglądała transformacja energetyczna w roku 2050? To jest generalne pytanie, w którym kierunku nasz rząd pójdzie. Czy będzie chciał pójść do przodu i to szybko, czy też będzie chciał ten cały proces spowalniać? Czy chcemy iść przed peletonem, wyznaczać pewien kierunek, czy jednak chcemy być w środkowej stawce? Bo ci, którzy wysforują się na początek, zgarną premię. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli do tego podejdziemy szybko, do tego podejdziemy w sposób zdecydowany, trochę tak jak 30 lat temu przeprowadził terapię szokową Leszek Balcerowicz, to możemy być wygranymi transformacji, bo krajów, które w Unii Europejskiej muszą ten proces przejść, jest sporo. Jest też sporo pieniędzy na to. Chętnych mamy dużo, ale jeżeli pokażemy Unii Europejskiej, że jesteśmy w stanie to zrobić, możemy być wygranymi tego procesu, tylko musimy wiedzieć, że do 2050 roku musimy być neutralni klimatycznie. Cele są coraz bardziej ambitne. Jak możemy zrobić, żeby się udało zgodnie z planem? Cut. Nie ma innego wyjścia. Musimy po prostu ciąć te emisje jak się tylko da. Od 90 roku Polska realnie ścięła swoje emisje CO2 o 13-14%. Parlament Europejski mówi, że ma być 60% redukcji CO2. Komisja Europejska mówi, że ta redukcja ma być 55% do 2030 roku, czyli mamy 10 lat na to, żeby to zrobić. My lubimy jako Polacy wyzwania i być może to jest właśnie ten moment, żeby takie rzeczy robić. Pierwsza rzecz, energetyka, wysokoemisyjna, węglowa. Z tego mamy bardzo dużo energii, ale musimy te bloki zamykać. Musimy zamykać górnictwo i zamykać bloki energetyczne na węgiel, bo po prostu inaczej się nie da tych emisji, raz emisji ograniczyć, a dwa wysokich cen energii. Druga rzecz to jest transport. Z transportem też musimy sobie zacząć szybko radzić, jeżeli chodzi o elektromobilność. Tą naszą powszednią, codzienną, tak? Czyli przemieszczanie się z punktu A do punktu B, z domu do pracy czy na zakupy. Jeżeli przesiądziemy się do samochodów elektrycznych, te cele będą bardziej realne. No i oczywiście heavy transport ciężki, czy też transport kolejowy. Ten transport kolejowy już jest elektryczny i wybierając kolej jesteśmy w stanie też ograniczać te emisje CO2. Ale jak to zrobić? Skąd wziąć na to pieniądze? Są takie pieniądze w Unii Europejskiej, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i Fundusz Odbudowy. Jeżeli bylibyśmy w stanie skorzystać z tych pieniędzy, dalibyśmy bardzo potrzebny taki motor dla naszej gospodarki, bo w dobie pandemii gospodarka potrzebuje takiego turbo doładowania i właśnie cięcie emisji CO2 może być świetnym turbo doładowaniem dla gospodarki w tym trudnym czasie. Panie Michale, ostatnie pytanie. Wszyscy teraz mówią o wodorze. Czy może być paliwem przyszłości? Wszyscy mówią o wodorze, ale Polska przede wszystkim powinna coś robić, jeżeli chodzi o ten wodór, bo już 10 lat temu Jeremy Rifkin o tym pisał, że to będzie paliwo przyszłości i my ewidentnie musimy na nie postawić. Właśnie teraz, właśnie w tym momencie, kiedy dokonujemy zmiany architektury naszego całego systemu elektroenergetycznego. To wodór powinien być tym naszym paliwem, jeżeli chodzi o transport, ale to również powinna być nasza przyszłość, jeżeli chodzi o magazynowanie energii. Ale żeby ten zielony wodór móc wytwarzać, musimy mieć dużo mocy w odnawialnych źródłach energii. Na to powinniśmy postawić. Na morską energetykę wiatrową, na lądową energetykę wiatrową, ją musimy ewidentnie jak najszybciej odblokować, bo jak widzimy w fotowoltaice nastąpił gigantyczny wzrost, można powiedzieć wybuch energetyki słonecznej. Prawie 3 gigawaty mocy zainstalowanej na koniec tego roku będziemy mieli. Dlatego wodór ewidentnie musimy postawić już, tu i teraz, nie dyskutować, tylko inwestować, ale żeby to się wszystko udało, odblokować odnawialne źródła energii, bo one
są w stanie nam dać zielony wodór, a o zielony wodór w nowym Zielonym Ładzie Unii Europejskiej przecież chodzi. Skończył się więc czas na dyskutowanie, czas na inwestowanie w zielony wodór, w odnawialne źródła energii, bo to jest ewidentnie przyszłość nasza i nasze miejsce w nowym Zielonym Ładzie. Panie Michale, dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.